Dzień dobry, to ostatnia część, bez już żadnych wstępów, bez sensu, także... Here's Johnny! Także zaczynamy. Jest sobie znany taki płaskoziemca amerykański, od którego kopiują wszyscy pozostali, ponieważ uważają go za swoje guru, a nazywa się Eric Dubay. Ten człowiek nagrał film pod tytułem 200 dowodów na płaską Ziemię. 200 dowodów. Większość pokrywa się z tym, co wygaduje pan Murphy i ani jeden z tych dowodów nie jest nawet cieniem dowodu. Ten człowiek przez 2 godziny metodycznie, cierpliwie i skrupulatnie udowadnia, że nie ma absolutnie żadnego pojęcia o absolutnie niczym. Ale płaskoziemcy uwielbiają ten film i spamują nim gdzie tylko mogą. Zasypywanie linkami to zresztą ulubiona strategia tego ruchu. Mamy tu 2 godziny błędów logicznych, argumentacyjnych, poznawczych, mnóstwo bardzo prostych manipulacji, zwykłych kłamstw, niewiedzy i paranoi spiskowej. Fałszywa informacja pada dosłownie co kilka sekund. Człowiek zainteresowany naukami przyrodniczymi bez problemu wykryje większość z tych błędów. Człowiek o innych zainteresowaniach i zupełnie przeciętnej wiedzy ogólnej również powinien wykryć dużą część z nich. Płaskoziemcy jednak nie dostrzegają ani jednego z tych błędów, a jest ich ponad 200. I wyjaśnieniem tej całkowitej niezdolności płaskoziemców do wykrywania fałszu nie może być sam tylko brak wiedzy, ale również niechęć do zauważenia tych błędów. Teraz taka mała prywata, sorki, ale to jest dom, w którym mieszkam od pokoleń. Macie może jakieś sposoby na taki zielonkawy nalot na drewnie? Z góry dzięki. Weźmy teraz taką ilustrację, bardzo popularną u naszych bohaterów. Aby zrozumieć, jaką bzdurą jest ten obrazek, znów wystarczyło jedynie pomieścić w umyśle 2 zmienne naraz. Rozmiar planety i prędkość jej rotacji oraz zastanowić się, co z tego wynika. I tyle. Oczywiście nawet w wypadku problemów nadal można by sobie z takim zadaniem poradzić, bo wystarczy podstawić sobie do wzoru i policzyć siłę odśrodkową, by zobaczyć, jak niezwykle słaba jest na równiku. No ale jak powszechnie wiadomo, matematyka jest w życiu do niczego niepotrzebna. Występuje czasem takie zjawisko meteoru. W ziemską atmosferę wpada jakiś obiekt kosmiczny i spala się w niej całkowicie, albo coś tam jeszcze dociera do Ziemi i występuje taki ślad świetlisty na niebie i można sobie wtedy pomyśleć życzenie jakieś, na przykład, żeby cała ludzkość nagle umarła. W każdym razie dzięki płaskoziemcom wiemy, że nie ma kosmosu, no to skąd się biorą te meteory? A wy po prostu nie doceniacie NASA, przecież oni mają porozsiewane po całym świecie gigantyczne projektory i oni te ślady na kopule wyświetlają. A potem w nocy, jak nikt nie patrzy, to tajniacy z NASA chodzą po świecie i jak nikogo nie ma, to siup, meteorek na Ziemię sztuczny i wrzucają je dokładnie do dziur, które wykopali. Bo wy myśleliście, że są jakieś kratery uderzeniowe? Przecież to każdy może wykopać. Panu Murphy'emu kończą się już niestety argumenty, z wyjątkiem może jeszcze spisku księżycowego, bo płaskoziemcy są oczywiście również spiskowcami księżycowymi i muszą nimi być, skoro nie ma ani kosmosu, ani wielkiego księżyca. I wiecie, co jest zabawne? Że na tym księżycu płaskoziemców, który jest tak bliziutko, byłoby nieskończenie łatwiej wylądować niż na tym prawdziwym. Ale oni nadal nie wierzą, że to się stało. Mimo że w ich rzeczywistości oni nawet sami mogliby tego dokonać. No ale nie chcą. It's all fraud, it's all fake. It's all fraud, it's all fake. The ordinary person is a slave. Slaves aren't educated. That is real, this isn't. There's no space. There's no space. All fantasy by Disney and NASA. We've been lied to. We've been lied to. I will not be fooled. 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 The ordinary person is a slave in this world, and slaves aren't educated. Ale kto powiedział, że to koniec argumentów w ogóle, bo założę się, że chcielibyście usłyszeć ich jeszcze parę, no bo co może być przyjemniejsze dla ucha niż ich wysłuchiwanie?
Jedziemy dalej. 2 ośrodki o różnym ciśnieniu nie mogą istnieć obok siebie bez bariery, więc to niemożliwe, by kosmos stykał się z atmosferą, krzyczą płaskoziemcy, bo tym razem nie wiedzą, czym jest gradient ciśnienia, albo nigdy nie byli w górach i nie zdają sobie sprawy, że na przykład na Kasprowym nie będzie 1000 hektopaskali, tylko około 800 hektopaskali. No to proszę sobie poszukać po drodze na szczyt jakichś barier. Życzę powodzenia. Na Mont Blanc będzie już poniżej 600 hektopaskali. Jeszcze troszkę wyżej będzie połowa ciśnienia atmosferycznego. Płaskoziemcy mogliby też sobie kupić balon stratosferyczny za jakieś grosze z eBaya i sprawdzić ciśnienie na 20 km, gdzie wynosi zaledwie jakieś 50 hektopaskali i zrozumieć, że kosmos nie styka się z atmosferą o ciśnieniu 1000 hektopaskali, tylko to ciśnienie spada z wysokością aż do zera. Płaskoziemcy mają taki mętlik w głowie i takim się wszystko plącze, że przy jednej okazji potrafią mówić o niemożliwości istnienia różnicy ciśnień, że to nie jest tak, że wraz z wysokością ciśnienie spada, a potem mówią o Tesli, której opony powinny eksplodować, bo przecież im wyżej, tym bardziej ciśnienie spada. Płaskoziemcy są tak doskonale nieświadomi tej iluzji, jaką wokół siebie wytworzyli, że wychodzą już nawet na ulicę w akcjach społecznego uświadamiania, gdzie próbują namawiać przypadkowych przechodniów. Część ludzi nie jest w stanie odeprzeć ich argumentów, bo nie są przygotowani na taki poziom manipulacji. Poza tym, każdy, kto choć raz oglądał program Matura to bzdura, nie powinien dziwić się, że przypadkowo zaczepieni ludzie nie będą w stanie na szybko i pod presją kamery powiedzieć, dlaczego różnica gęstości nie może zastąpić grawitacji. Ludzie nie są też po prostu przyzwyczajeni do tak ordynarnych kłamców i kiedy płaskoziemcy prosto w oczy im mówią, że nikt nigdy nie zaobserwował krzywizny Ziemi, no to przechodnie są mocno zmieszani. Ale trafiają też na takich przechodniów, którzy ich punktują i wyśmiewają. A wtedy płaskoziemscy komentatorzy gratulują przechodniom ich mądrości i wiedzy. No oczywiście narzekają, jak bardzo ci ludzie są zindoktrynowani przez kłamliwą edukację i system. System, nawiasem mówiąc, jest dużo bardziej niebezpieczny niż wam się wydaje. System wykonuje już nawet wyroki śmierci za mówienie prawdy, ale na szczęście da się je przeżyć. Taki system może nawet zniszczyć. W 1992 roku na mnie został wykonany wyrok śmierci. Przeżyłem. Ponieważ płaskoziemcy wierzą, że Słońce jest bliziutko oraz zaczarowali sobie perspektywę, żeby działała jak oni chcą, no to wywnioskowali też, że skoro tak jest, no to przecież na Ziemi powinno być czasem widać różne przedmioty, które są za Słońcem. Rozumiecie? Na Ziemi, ale za kulą Słońca. I oni zaczęli ich szukać. No i patrzcie, jak znaleźli. Pewnie domyślacie się już, co tutaj jest błędem. Te przedmioty nikną w blasku i wystarczy umieścić na kamerze odpowiedni filtr i ta iluzja zniknie. Możemy też zastosować naszą ukochaną analizę konsekwencji i przypomnieć sobie, że w modelu dysku Słońce i Księżyc mają około 50 km średnicy. Więc ta wieża, która jest za Słońcem, musi być naprawdę spora. Ten ptak natomiast ma rozpiętość skrzydeł rzędu 5 km i na oko porusza się 100 razy szybciej niż dźwięk. Udało mi się nawet znaleźć jego autentyczne zdjęcie. To jest bardzo częsty problem naszych bohaterów. Oni po prostu rzucają jakiś pomysł i nie zastanawiają się, co on oznacza, jakie będą jego konsekwencje dalsze, tylko natychmiast wpadają w jakąś taką histeryczną euforię, że tak, mamy kolejny dowód, to prawda, jesteśmy oszukiwani. Tu mamy to samo, ale dodatkowo wchodzi komplikacja z różną grubością chmur. Chmury większe i grubsze zablokują więcej światła niż chmury rzadsze i mniejsze i mimo, że oba rodzaje chmur mogą być widoczne na tle nieba, to na tle Słońca te rzadkie zanikną w jego blasku, a te grubsze zablokują dużą część jego światła. To może wydawać się oczywiste, ale dla płaskoziemców jest to dowód, że Słońce pływa sobie wśród chmur blisko nas. No bo przecież widać! Oczywiście można tu użyć spektrometru, by przekonać się, że to światło przechodzi przez chmury, czy po prostu znów użyć filtra słonecznego. Słuchajcie, no tam, płaskoziemcy, kochani. Ja wiem, że wy agenta Saifana możecie nie lubić, rozumiem to, ale wy macie naprawdę proste zadanie. Macie tylko pokazać albo kopułę, albo krawędź dysku, albo te nowe, niezbadane lądy, które się tam ciągną za pasem Antarktydy. Ewentualnie dysk z góry. I to wszystko. Macie się udać na tą Antarktydę i zapukać w kopułę, nawiercić ją, podkopać, wspiąć się po niej, zrobić zdjęcia i filmy, pobrać próbki. To jest research. I nie mówcie, że wy nie umiecie, albo że nie macie pieniędzy, że boicie się, że was wygonią. Ile wy macie lat? Przecież jeśli twierdzicie, że macie rację, to gdzieś tam czeka na odkrycie kopuła świata.
albo krawędź dysku, albo te wszystkie niezbadane lądy. Dlaczego wy nie chcecie tego udowodnić? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Dobrze, skorzystajmy teraz z prawa cytatu, poproszę o materiał. Ludzie tacy jak ja, którzy wiedzą, że Ziemia jest płaska, ale jesteśmy na tyle szczerzy, że nie wiemy, na czym stoimy. Nie mamy to jak sprawdzić. Po pierwsze, nie stać nas, żeby sprawdzić to, a po drugie, nam by nie pozwolili robić explore na własną rękę. I to jest prawda. I to jest na 100% udowodnione, że my tego nie możemy robić. Trzymają nas po prostu w środku. No więc oczywiście, że płaskoziemcy mogliby wszystko sprawdzić, ale nie chcą, nie potrafią i boją się prawdy, bo w tym spisku Antarktyda musi być zamknięta i pilnowana. Płaskoziemcy rozpaczliwie potrzebują tego zakazu, bo jest on kluczową częścią ich wierzeń. Dobrze, w każdym razie, gdyby jakimś cudem ktoś chciał wyjść z tej swojej małej bańki, to informuję, że podróże transoceaniczne realizujemy od setek lat. Można sobie tam popłynąć albo polecieć. Są firmy, które mogą poprowadzić turystów na sam biegun, samolotem i na nartach. Nawet jeśli płaskoziemcy nie ufają nikomu, to nadal mogliby zrobić to na własną rękę. Nie byliby zresztą pierwsi, bo ludzie robią to cały czas. Ekspedycja Transglobe okrążyła kulę ziemską od bieguna do bieguna i przecięła je obydwa. To samo robi właśnie Mike Horn, który przebył już całą Antarktydę na wskroś. Australijczyk John Johansson przeleciał nad biegunem południowym małym samolotem, który sam zbudował. Na biegun pieszo dotarła również dwójka Polaków, Marek Kamiński i ostatnio Małgorzata Wojtaczka i całe mnóstwo innych podróżników z całego świata. Na biegunie stale działa też duża stacja badawcza. W marcu tego roku polski jacht Katarsis II opłynął całą Antarktydę dookoła w 72 dni. To jest ich trasa. Zwróćcie uwagę, że załoga skręcała cały czas w prawo, mając Antarktydę po prawej stronie. No to spróbujcie teraz to zrobić w takiej sytuacji. Od czasu do czasu jakiś początkujący płaskoziemca zbierze się w sobie, wychyli przed szereg i napisze na jakiejś grupce, że może by jednak polecieć na tą Antarktydę, żeby w końcu zdobyć te upragnione dowody, no bo jak nie oni, to kto? Taki człowiek nie wie jeszcze, że zrobił właśnie poważny błąd. Nie wie, że wdepnął w sektę, która nie potrzebuje żadnej weryfikacji swoich wierzeń i panicznie boi się prawdy. Chwilę później zostaje zbesztany, że chyba mu odbiło, że przecież po co jak mamy 200 dowodów, że taka wyprawa to niebezpieczna, że na przykład może się skończyć paliwo, a kto wie ile taki silnik zużyje, że tam to jest na pewno zimno, a i podobno ciemno, a poza tym to mogą nas tam zabić karabinami, a nie warto umierać za prawdę. No i że ktoś kiedyś polecieć może i powinien, ale na pewno nie oni. Temat się kończy, zagrożenie zażegnane, płaskoziemcy wracają do rozmów o niczym. Przemierzanie Antarktydy to jednak, mimo wszystko, zadanie dość trudne, zwłaszcza w obliczu dotychczasowych osiągnięć tego ruchu. Jakiś czas temu pojawił się jednak człowiek, który chce zrobić coś nawet trudniejszego. Buduje własną rakietę, żeby wystrzelić się w rzekomy kosmos i sprawdzić kształt planety. Jego pierwszy lot wyniósł go na ponad 500 metrów w górę i omal nie skończył się dla niego tragicznie. Oczywiście może zaskakiwać, że osoba z zaległościami w wiedzy sięgającymi 2000 lat, niezdolna do czegoś tak prostego jak sfalsyfikowanie hipotezy płaskiej Ziemi, zdołała zbudować działający silnik rakietowy, nawet z gotowych planów i części. Niemniej trzeba przyznać, że odwagi i determinacji na pewno mu nie brakuje. W poprzedniej części wspominałem o tym, że płaskoziemcy są już na takim etapie fanatyzmu, że przeciwników swoich twierdzeń uważają za swoich osobistych wrogów. I jeszcze jedno. Mam do sci-fi'a, do sci-fan, jak to się on tam zwie. Nie wybieraj z nami walki. Nie wybieraj z nami walki, bo cię zgnieciemy. Rozumiesz? Nie podejmuj się z nami żadnej walki, bo cię po prostu zgnieciemy. Rozwalimy cię na drobny mak. Mówiąc o oczywistym fakcie kulistości planety, byłem wielokrotnie atakowany personalnie i życzono mi najgorszego, ale to już jest naprawdę jakieś kuriozum. Jeszcze wróćmy do tego, że płaskoziemcy uważają, że satelity nie istnieją, bo nie istnieje żadna orbita Ziemi. I ci z Was, którzy obserwują niebo i robią zdjęcia czy filmy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z Ziemi, mogą się teraz uśmiechać, ale takie jest właśnie stanowisko płaskoziemców. Satelity nie istnieją.
Przelatującą stację kosmiczną da się bez najmniejszego problemu obserwować z Ziemi. Wystarczy średniej klasy sprzęt, wiedza o położeniu stacji i trasie jej przelotu i można upolować ujęcia takie jak te. I robią to zapaleńcy z całego świata i jest to niesamowicie fajne hobby. Można też prowadzić nasłuchy radiowe sygnałów z przelatującej stacji. Możemy też obserwować inne satelity, np. całą flotę satelit Iridium i ich charakterystyczne rozbłyski, gdy odbijają antenami światło Słońca. Ale tylko ISS jest na tyle duża, by móc tak dostrzec jej kształt niedrogim sprzętem. A co na to wszystko, płaskoziemcy? Wszystko to grafika komputerowa, jesteśmy oszukiwani! Ale uwaga, bo na scenę wkracza kolejny guru kościoła z płaskim dachem, 100 000 subskrybentów, ponad 300 naprodukowanych filmów, całe lata siania dezinformacji. No i co my tu mamy? Autor sam wykonał obserwację ISS. Zobaczył stację kosmiczną na własne oczy i nagrał ją własną kamerą. Jak więc myślicie, jak skomentuje ten naoczny dowód, który sam sobie dostarczył? Co powiedział fanatyczny płaskoziemca, kiedy na własne oczy ujrzał stację kosmiczną? Myliłem się i teraz to widzę. Jak mogłem być tak ślepy? Kasuję kanał i nie będę już wprowadzał ludzi w błąd. Pyry, 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 he, no. Zobaczmy fragment nagrania. No. Dalej autor przez 27 minut stosuje nowe, błyskotliwe prawo logiki formalnej, że skoro wiadomo, że NASA kłamie, no to ta stacja nie może być prawdziwa. Innymi słowy uważa, że NASA kłamie, ponieważ uważa, że NASA kłamie. No ale zastanówmy się, co to tam lata. Lata coś, co z Ziemi wygląda na ISS. Porusza się dokładnie według ścisłych wyliczeń jej orbity dla danych współrzędnych na planecie, danego czasu i kierunku obserwacji. Lata z olbrzymią prędkością, która rozerwałaby na strzępy taki aerodynamiczny koszmar, gdyby to był jakiś dron w atmosferze. I generalnie zachowuje się dokładnie tak, jak powinna zachowywać się stacja kosmiczna na orbicie. Ale stacją to na pewno nie jest, bo nie. Dosyć zgrabnie podsumował jego postawę jeden z komentatorów. Nigdy nie widziałem kogoś w stanie tak głębokiego wyparcia. Czciciele dysku bardzo często powtarzają, że polegają na własnych zmysłach, a nie na wierze, no ale niestety postępują dokładnie odwrotnie. Odrzucają to, co mówią im własne oczy, bo wierzą, że prawda musi być inna. Widzą stację kosmiczną i mówią, że jej tam nie ma. Widzą zachód słońca i mówią, nie zachodzi. Patrzą na krzywiznę planety i pytają, gdzie jest krzywizna. Patrzą na obrót planety i mówią, nic podobnego. I zamiast tego ślepo i bezkrytycznie powtarzają to, co usłyszeli od jakichś anonimowych ludzi w internecie, nawet przez sekundę nie zastanawiając się, czy to, co powtarzają, ma jakikolwiek sens. Zresztą, no co może przekonać kogoś, kto nie wierzy własnym oczom? No, może jedynym sposobem jest po prostu wysłać ich wszystkich w kosmos i wypuścić w kombinezonach poza statek, żeby sobie to zobaczyli na własne oczy. Ale kiedy już stwierdzą 3 sekundy później, że teraz to szyba w ich hełmach fałszuje obraz i zakrzywia, bo jest okrągła, to no, co zrobisz? No, trzeba im powiedzieć, gdzie jest guzik do jej otwierania. Być może jakieś niewyraźne światło na to niezwykłe zjawisko wypierania dowodów rzuca mechanizm dysonansu poznawczego. Otóż wyobraźcie sobie kogoś, kto poświęcił płaskiej Ziemi kilka lat swojego życia. Poświęcił tysiące roboczo godzin researchu, wysiłku i pracy, nagrywając setki filmów i oglądając tysiące innych. Drukował ulotki, rozdawał je na ulicy, jeździł na konwenty, budował swoją pozycję w tym środowisku i zdobył w nim przyjaciół. Być może pierwszy raz w życiu czuł też, że robi coś naprawdę ważnego. No i teraz wyobraźcie sobie, że ktoś taki trafia na dowód na to, że się absolutnie pomylił i miałby się nagle przyznać do błędu. Otóż musiałby też przyznać przed sobą, że przez ostatnie lata żył w jakiejś koszmarnej iluzji, że dał się oszukać chyba najprostszej do obalenia teorii spiskowej, że cała ta działalność była nie tylko całkowicie bezsensowna, ale w dodatku szkodliwa dla innych. Musiałby też przyznać się do bardzo bolesnej myśli, że przez wszystkie te lata nie był żadnym przebudzonym i oświeconym poszukiwaczem prawdy, ale dokładnie odwrotnie.
I przed takim dylematem stają wszyscy płaskoziemcy, którym zaprezentuje się dowody, że się mylą. I niemal wszyscy płaskoziemcy wybierają drogę wyparcia. Z tego powodu fanatyczni wyznawcy tej hipotezy prawdopodobnie już nigdy się z tego kłamstwa nie otrząsną i do końca życia pozostaną już płaskoziemcami. Bo nawet naoczny dowód przegrywa już z potrzebą odrzucenia od siebie tak bolesnych wniosków. Ależ no dziękujemy bardzo za tą psychologię za 5 zł. Fajnie. Dysonanse poznawcze. Profesor psychologii, specjalizacja dysonanse poznawcze. Wracając do satelitów, płaskoziemcy bardzo często oburzają się, że na takich zdjęciach nigdzie ich nie widzą. Najwyraźniej mają więc niesamowicie dobry wzrok, bo chcieliby dostrzec kilkumetrowe obiekty z odległości 1,5 miliona kilometrów, z których wykonano to zdjęcie. Płaskoziemcy nie znają też praw optyki ani zasad działania obiektywów, no i perspektywy. Więc oburzają się srodze, z czego niby wynika różnica wielkości Ziemi na tych dwóch zdjęciach. No bo przecież gdybyśmy stanęli na Księżycu, to wielgachna Ziemia powinna zasłonić połowę nieba. No przecież tak wynika ze zdjęcia po prawej. Grafika komputerowa. Uwaga, zrobiłem w drodze do ubikacji wysokiej wartości artystycznej pokaz. Przyłóżcie sobie piłkę tenisową do oka i spójrzcie ponad nią na piłkę nożną oddaloną o 10 metrów. No niewiarygodne, piłka tenisowa taka ogromna? A potem weźcie te piłki oddalone od siebie o te same 10 metrów, ale spójrzcie na nie z dużej odległości teleobiektywem. Powinno pomóc. Wszystko to fake. Zaadresujmy teraz ukochany dogmat wszystkich płaskoziemców pod tytułem CGI. Wszystko to fake. Fani płaskiej Ziemi natychmiastowo i automatycznie uznają każdy materiał pochodzący z kosmosu, niezależnie kto go dostarczy, za fałszywy. I mamy tu do czynienia z takim zupełnie odwróconym wnioskowaniem, że ponieważ no wiadomo, że Ziemia jest płaska, prawda? No to przecież każdy materiał z kosmosu musi być fałszywy, bo przecież Ziemia jest płaska, więc ja nawet nie muszę udowadniać tego, że te materiały są sfałszowane, bo przecież wiadomo, że są. Ja wiem, że w szkołach nie ma zajęć z logiki, ale no to tak nie działa. Ja w ogóle zauważyłem, że wiele osób walczących z twierdzeniami płaskoziemców, całe to środowisko debunkerów, wręcz unika przez to pokazywania im zdjęć czy filmów pochodzących z kosmosu, mówiąc sobie, że no dobra, skoro uznają to za fałszywe, no to pokażmy im inne dowody. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam i w ogóle nie zamierzam grać w taką grę, tym bardziej, że płaskoziemcy ignorują wszelkie dowody, a nie tylko te pochodzące z kosmosu. Chcesz jeszcze jednego dowodu kulistości planety? Proszę bardzo, wysłaliśmy na orbitę tysiące satelitów. Porobiliśmy dziesiątki tysięcy zdjęć. Co? Słucham? Że wszystkie fałszywe? A jakie masz na to dowody? Żadne? To tam są drzwi. I wychodząc, zostaw na biurku swoje zdjęcia i filmy pochodzące z krawędzi dysku. Bo coś mi się wydaje, że świat ich jeszcze nie widział. Dobrze, innym takim bardzo częstym argumentem płaskoziemców jest to, a czemuż to woda sama z siebie nie tworzy kształtu kuli? Oni pokazują na przykład szklankę wody i mówią, o patrzcie, przecież ona tu szuka poziomu i jest zupełnie płaska. A to oznacza, że na całej Ziemi też musi być płaska, ponieważ tu jest płaska. No nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie wyszło jakoś bardzo prześmiewnie, ale no ta powierzchnia cieczy tutaj, no to ona jest zbyt mała, żeby ujawnić krzywiznę wynikającą z kulistości planety. Powierzchnia wody w szklance czy w wannie to jest po prostu tak mikroskopijny, nie wiem czy ja to muszę mówić naprawdę. Natomiast sama grawitacja tego płynu jest też zbyt mała, żeby ją zmienić w kulę, zwłaszcza w otoczeniu ziemskiego ciążenia. Woda zawsze szuka poziomu, powtarzają płaskoziemcy jak mantrę, ale nie rozumieją, że poziom nie jest płaski w nieskończoność, tylko jest zawsze prostopadły do siły ciążenia. Poziom wody jest prostopadły do siły ciążenia, a siła ciążenia jest skierowana ku środkowi planety. Ok?
Ile razy to można wałkować? Come on! Zakrzywienie powierzchni wody wynikające z działania rozmaitych sił daje się w bardzo prosty sposób obserwować w warunkach domowych, ale zachowanie takie wynikające z grawitacji planety można zobaczyć jedynie w dużej skali, na przykład nad morzem. Tylko że płaskoziemcy, jak już doskonale wiemy, uparcie nie przyjmują tego do wiadomości. Zamykają oczy, twierdzą, że to co widzą nie ma miejsca w rzeczywistości, albo mamroczą coś o perspektywie, refrakcji albo fatamorganach, zależy którego spytać. Nasi przyjaciele mają też takie przemijające fazy wiary w dany dogmat, aż nie zorientują się, że nie jest on już specjalnie przekonujący nawet dla nich samych i wtedy przenoszą się na coś zupełnie innego i natychmiast zapominają, że wcześniej wierzyli w coś czasem zupełnie przeciwnego. 3 lata temu wierzyli, że fazy Księżyca to jest cień Ziemi na Księżycu. Niektórzy zresztą nadal tak mówią. Rok temu niemal za wszystko odpowiadała perspektywa. 2 lata temu elektromagnetyzm zastępował grawitację, aż zdali sobie sprawę, że magnesy to niespecjalnie przyciągają piach, więc przerzucili się na mówienie o gęstości. I to jest aktualnie ich ulubiona teza, mianowicie, że grawitacja nie istnieje, a wszystko to kwestia różnic gęstości, że balon na przykład idzie do góry, bo jest mniej gęsty od powietrza, a kamień w wodzie idzie w dół, bo jest bardziej gęsty od wody. Więc po co komu grawitacja, skoro ten kamień robi to sam? Proszę się nie uśmiechać, oni naprawdę tak mówią. Zastosujmy więc nasze ulubione narzędzie do niszczenia takich urojeń, czyli analizę konsekwencji. Otóż z ich twierdzenia o gęstości wynika, że nie ma żadnej zewnętrznej siły ciągnącej wszystko w dół. Nie ma. I to już wystarczy, żeby to twierdzenie obalić, bo brak siły zewnętrznej oznacza, że nieruchomy obiekt nie ruszy się z miejsca. Ale drążmy dalej. To, co mówią, musi więc oznaczać, że to ciała posiadają jakąś własną zdolność do wykrywania, czy są bardziej czy mniej gęste od swojego otoczenia. A następnie sama gęstość sprawia też, że obiekt nagle nabiera siły, która go popchnie. I że pcha go akurat w dół albo w górę, bo taki obiekt wie też, gdzie jest góra i dół. Rzecz jasna, to twierdzenie jest, komicznie wręcz absurdalne i całkowicie sprzeczne ze wszystkim, co obserwujemy w przyrodzie. Materia nie ma pojęcia o swojej gęstości, nie potrafi wykryć, w jakim jest otoczeniu i nie potrafi sama sobie nadać żadnej siły. Aby zaobserwować fałszywość tego twierdzenia, wystarczy usunąć siłę ciążenia. Miałem szczęście osobiście doświadczać braku siły ciążenia podczas lotów parabolicznych, a także wykonywałem takie doświadczenie w warunkach domowych. I zarówno moje ciało, jak i wszystkie przedmioty nie spadały na podłogę, gdy zanikała siła ciążenia. Gdyby to, co twierdzą płaskoziemcy, było prawdą, to bez siły ciążenia przedmioty nadal spadałyby w dół. A tak się nie dzieje, bo nie działa już na nie żadna siła. Teraz unoszenie się balonu z helem. Dla naszych dyskopatów jest to dowód, że grawitacja nie istnieje, ponieważ nie rozumieją, czym jest siła wyporu. Może trudno w to uwierzyć, ale to właśnie grawitacja sprawia, że balon z helem unosi się w górę. I nie robiłby tego, gdyby grawitacja nie istniała. Przyjrzyjmy się dlaczego. Siła wyporu działa przeciwnie do siły ciążenia, a jej wartość jest równa ciężarowi wypartego płynu. W wypadku balonu wyparte przez niego powietrze waży więcej niż on sam, więc siła wyporu skierowana w górę jest większa niż ciężar balonu. Dlatego ten się unosi. Dobrze, ale dlaczego w ogóle siła wyporu istnieje i co ma z tym wspólnego grawitacja? Otóż atmosfera, tak jak ocean, ma tym wyższe ciśnienie, im niżej zejdziemy. Tutaj będzie wyższe niż parę centymetrów powyżej. Oczywiście na małym dystansie różnica będzie minimalna, ale nie zerowa. Na balon działa więc ciśnienie, które od dołu jest nieco wyższe niż od góry, więc balon ku górze jest pchany silniej niż w dół i na boki. Ta różnica ciśnień jest źródłem siły wyporu. A dlaczego ta różnica ciśnień w ogóle występuje? Ponieważ tak właśnie zachowuje się gaz w otoczeniu ciążenia. Im niżej zejdziemy, tym wyższy jest słup gazu nad nami, który ciąży w dół i tym silniej ściska swoje cząsteczki. Gdyby grawitacja nie istniała, to atmosfera nie ciążyłaby w dół. Nie istniałaby ta różnica ciśnień, a cząsteczki gazu byłyby rozłożone równomiernie. Nic nie pchałoby balonu silniej od dołu niż od góry, więc nie leciałby w górę. Jak więc widzimy, to sama grawitacja jest pierwotnym czynnikiem, który doprowadza do tego, że balon z helem unosi się w powietrzu ku górze. Siła wyporu działa wyłącznie w otoczeniu siły ciążenia, a bez niej nie istnieje.
Tak jak nie istnieje sens w kolejnym twierdzeniu płaskoziemców. Cała ta historyjka o gęstości ujawnia jeszcze inną cudaczną cechę płaskoziemców. Mianowicie oni posługują się takimi słowami kluczowymi, jak właśnie gęstość, perspektywa, refrakcja, elektromagnetyzm, bo te słowa mądrze brzmią i sprawiają wrażenie, że płaskoziemca wie, o czym mówi. Tyle, że są to dla nich zupełnie puste terminy, których znaczenia nie rozumieją, bo płaskoziemcy nie mają pojęcia, jak działa siła wyporu, elektromagnetyzm czy perspektywa, ale posługują się takimi terminami, bo dzięki temu czują, że oni mają coś w ręku i mogą tym rzucić w rozmówcę. To gęstość, to perspektywa, to wszystko elektromagnetyzm. A jak to działa? Nie wiem. I efekt jest oczywiście zupełnie opłakany, bo kiedy na przykład spytamy płaskoziemcę, a dlaczegoż to gęstemu przedmiotowi zachciewa się nagle iść właśnie w dół z przyspieszeniem 10 metrów na sekundę kwadrat w próżni, to płaskoziemca zacznie coś tylko mamrotać pod nosem, bo żaden płaskoziemski guru z YouTube'a mu nie powiedział, co ma myśleć na taki temat, ponieważ guru też tego nie wie. Guru wyuczył tylko płaskoziemców powtarzania tych pustych terminów, więc płaskoziemcy zachwyceni tym, że myślą samodzielnie, powtarzają jeden przez drugiego te puste słowa, nie mając zielonego pojęcia, o czym w ogóle mówią. Genezis, powstanie płaskiej Ziemi. Żeby coś takiego jak płaska Ziemia mogło wyrosnąć, to potrzeba kilku różnych rzeczy, ale wydaje mi się, że najważniejsza jest bardzo silna, fanatyczna wiara, bo tylko taka wiara zapewnia tak doskonałą tarczę przeciw argumentom i dowodom. I służę tu przykładem. To jest autentyczny screen z forum, gdzie płaskoziemcy omawiają mój film. Wiem, że facet się myli, ale czy mógłbyś, Henryk, obalić te zarzuty? Lub ktoś inny, kto zna się w tej kwestii? Można by to wrzucić jako komentarz do jego filmu? Że się myli? Ten człowiek odrzucił wszystkie argumenty, nie rozumiejąc, czemu to zrobił. Prosi kogoś innego o wyjaśnienie, bo on sam nie wie, czemu się nie zgadza. Wie jedynie, że ma się nie zgadzać. I to jest najczystszy fanatyzm, gdzie z automatu i bez cienia analizy odrzuca się wszystko, co zaprzecza wierze. Ten człowiek nie jest nawet zainteresowany żadnym obalaniem, bo on już swoje wie. Chce po prostu dostać do ręki gotowy zlepek słów, który będzie mógł sobie skopiować i wkleić w komentarze. Ale to nie wszystko, no bo pan poprosił tam o pomoc, także zobaczmy może, co pisano tam dalej. Ta analiza jest więc niepoważna i najwyraźniej kłamliwa. Albo facet jest agentem, albo durniem i najwyraźniej Dąży do ośmieszenia nas. Mają super płatne posadki za notoryczne nas okłamywanie. ci mądrale są pod wpływem intensywnego prania mózgów, a nie my. To zorganizowana akcja ośmieszania za wszelką cenę ludzi uczciwych, którzy wskazują na prawdę o kształcie Ziemi. Oni cieszą się z kłamstwa, ponieważ oni to nasienie ojca kłamstwa, czyli szatana. Jeszcze nikt nie udowodnił nam ani heliocentryzmu, ani kulistości Ziemi. Nie brudźmy się nimi. Złapaliśmy złodziei na gorącym uczynku. I cokolwiek oni nie powiedzą, nie ma żadnego znaczenia. Są to wysocy nieuczciwi ludzie z obozu nasienia węża. Świat szatana zaatakował Boga! Płaska ziemia rozbija w drobny pył ich szatański, niczym niepohamowany pęd, aby nas wszystkich znieść. Chcą z nas zrobić ludzi niespełna rozumu! Kłamliwym elitom robi się gorąco pod kołnierzykami, ponieważ płaska ziemia to dowód ich satanizmu, ich stosowania doktryn lucyferiańskich. Dowód inwazji i ludobójstwo białej rasy! To chyba byłby niezły moment na powiedzenie o frakcji religijnej Ruchu Płaskiej Ziemi, która ma trochę inną motywację niż frakcja spiskowa, a jest nią fundamentalizm chrześcijański i takie bardzo rygorystyczne traktowanie pewnych osobliwych interpretacji Biblii. Ja nie będę tych fragmentów przytaczał, ani w żaden sposób ich analizował, bo problem nie polega na tym, jak ktoś sobie interpretuje Biblię, bo to nie ma żadnego znaczenia. Nawet gdyby w tej księdze w co drugim zdaniu pisało
i stworzył Bóg ziemię płaską jak naleśnik, to w żaden sposób nie zmieniłoby to jej kulistości. I problem polega właśnie na tym, że ktoś w ogóle bierze sobie Biblię do ręki i na jej podstawie chce cokolwiek udowadniać. Bo Biblia nie jest wiarygodnym źródłem, ani żadnym autorytetem w dziedzinie praw przyrody. I przypuszczam, że większość wierzących ludzi przecież wcale nie oczekuje, że Biblia będzie zawierała taką wiedzę. Informacje o składzie atomów, budowie Układu Słonecznego czy o termodynamice. Biblia to jest tekst sakralny. Ludzie pisali ją bardzo dawno temu, w czasach, kiedy poziom ich wiedzy przyrodniczej był bardzo niski i nie znajdziemy w tej księdze niczego, co by wykraczało ponad tamten poziom wiedzy. Ale mimo to dla bardzo ortodoksyjnych wierzących ta księga to nie są słowa ludzi, tylko słowa Stwórcy świata. Tylko że nawet taka wiara zupełnie niczego nie zmienia, bo nadal nie ma w tej księdze niczego, co wykraczałoby powyżej poziomu wiedzy ludzi żyjących w czasach, kiedy ta księga powstawała. Pamiętacie być może, że w pierwszej części zadałem pytanie, po co w ogóle ktoś miałby tworzyć tak monumentalny spisek, skoro nie przynosi on żadnych korzyści absolutnie nikomu. No i okazuje się, że pan Murphy ma swoją odpowiedź na to pytanie. Ewolucja, kulistość Ziemi, cały ten ogrom, wiek wszechświata i jego całkowita obojętność to wszystko fikcja i celowa manipulacja, aby odwieść człowieka od Boga. Bo w takim ogromnym wszechświecie człowiek przecież nic nie znaczy, a my musimy być wybrańcami, a cały ten wszechświat musi być dla nas, no bo po co on by w ogóle istniał bez nas? Tacy jesteśmy ważni. I przecież musimy mieć też nad sobą jakiś boski bat, bo bez niego zaraz zaczęlibyśmy się mordować. Taka jest nasza moralność. A te mroczne organizacje, no właśnie tego chcą, no więc sprzedają nam bajki o ogromnym wszechświecie i ewolucji, żebyśmy odrzucili Boga i czuli się mali, bo wtedy w jakiś sposób będziemy bardziej posłuszni. Ale jak człowiek wierzy w bogów i płaską ziemię, to tak łatwo nie da sobą manipulować, więc nie będzie służył jakiejś mrocznej organizacji w zamian za jej iluzję. Reakcje. Po każdej części tego cyklu, no a po tej to już może być tylko lepiej, byłem przez jakiś czas nazywany sprzedawczykiem, sługusem masonerii, sługusem NWO, sługusem Illuminati, byłem też kierowany na najszybszy pociąg prosto do piekła, nazywany kłamcą, oszustem, manipulatorem, ślepym naiwniakiem, sługusem szatana. Słuchajcie, ale jakie wy macie na to wszystko dowody? Przecież ja nikomu żadnych umów nie pokazywałem. Proszę bardzo, umowa sprzedaży mojej duszy szatanowi. Proszę bardzo, jest, wszystko jest, widać? Wyraźnie widać, nie? Podpisujemy. Jeszcze próbka śliny z moim DNA. Żeby nie było, że pseudonim artystyczny. Żeby się szatan nie pomylił. No i proszę, youtuber sprzedał szatanowi duszę na wizji. Mamy wczesny wiek XXI. Bardzo jestem ciekaw, czy kogoś jeszcze takie gusła zaszokują w tej naszej... Czekajcie, no. Idę! Ale może wróćmy do tematu, co? No więc przyjęcie poprzednich filmów przez płaskoziemców no było generalnie ciężkawe. I było kasowanie komentarzy z linkami do tych filmów, kasowanie całych tematów na ich grupkach na Facebooku, banowanie użytkowników i generalnie zamykanie ludziom ust. I na tych grupkach facebookowych dzieje się to stale. Jak tylko pojawia się ktoś, kto zadaje niewygodne pytania czy podaje jakieś argumenty, to jest szybciutko uciszany i banowany, bo te grupki to są miejsca dla ludzi, którzy zachowują się jak te pacynki w samochodach, że tylko przytakują i że tak, ziemia płaska. I okazało się po raz kolejny, że płaskoziemcy nie tylko chcą fałszować rzeczywistość, ale chcą też uciszać innych ludzi, cenzurować wypowiedzi. Czyli zauważcie, że robią dokładnie to, o co oskarżają cały świat. Dobra, czy te materiały mogły przekonać jakiegokolwiek fanatycznego wyznawcę płaskiej ziemi, że jest w błędzie? No oczywiście, że nie, ale nie taki był cel tych materiałów. Bo jak się przekroczy granicę fanatyzmu, to już się stamtąd nie wraca. I to przyznają nawet sami płaskoziemcy. Keep it flat. Once you go flat, you never go back. Bo fanatyzm to jest granica racjonalnego reagowania na fakty i dowody. Do tej granicy jeszcze reagujesz na fakty i argumenty.
im bliżej tej granicy, tym słabiej, ale jeszcze reagujesz, jesteś w stanie zmienić zdanie. Ale za granicą fanatyzmu już nie ma takiego argumentu, który by cię przekonał, więc dyskusja z tobą nie ma już żadnego sensu. Jestem Celem wybitnym materiału psychologiem. było oddziaływanie A profesor Ja nawet nie Hoffman? wiem, jak to zrobić. Dysonanse poznawcze. Słuchajcie, chciałem też podziękować wszystkim młodszym agentom, którzy dostarczali mi screenshoty z różnych miejsc. Chyba kilka razy nawet obiecałem kogoś pozdrowić, ale oczywiście zapomniałem zapisać, bo byłem całkowicie pijany, także pozdrawiam wszystkich zbiorczo. Szepnąłem słówko komu trzeba, także będą iPhony 1 000 000. Pozostali też mogą dostać, tylko trzeba kliknąć, nie? Trzeba kliknąć. Co dalej z serią Poważna Analiza? No myślałem, żeby pociągnąć sobie ten temat pseudonauki w takiej konwencji i co jakiś czas robić sobie taki film, ale już oczywiście na inne tematy, bo najwyraźniej odnajdujecie jakąś radość w oglądaniu tego typu materiałów. Więc jeśli macie jakieś propozycje, jakimi kwiatkami teraz warto by się zająć, to piszcie. Tymczasem pozdrawiam.